Cześć, witam wszystkich w kolejnym, już 11 odcinku o modelach w skali 1:24. Dzisiaj pokażę modele producenta, który dla fanów rajdowych jest absolutną legendą. Marka, która swój pozytywny wizerunek zbudowała głównie dzięki rajdom samochodowym. Jednym słowem Subaru. I zaczynamy od razu z wysokiej półki. Subaru Impreza 555 grupy A. Samochód, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów rajdowych, nie tylko z wyglądu i z charakterystycznego niebieskiego lakieru, ale również z powodu unikalnego dźwięku jednostki napędowej. Jak na wzorowego kolekcjonera przystało, mam dwa modele Subaru Imprezy 555 grupy A. Pierwszy w specyfikacji asfaltowej. Jest to model produkowany przez firmę XO i jest to samochód z rajdu Korsyki z 1995 roku. Załogi Carlos Sainz, Luis Moya. Załogi, która w tym rajdzie zajęła 4. miejsce. Bardzo charakterystyczny, bardzo kręty i chyba najbardziej wymagający dla załóg i dla samochodów rajd asfaltowy na świecie. Z dosyć niskimi prędkościami średnimi, częstymi hamowaniami, z odjazdami praktycznie od zera po ciasnych nawrotach. Odcinki specjalne rajdu Korsyki mają charakterystykę killera dla podzespołów przeniesienia napędu i hamulców. Cierpią półosie, skrzynie biegów, wały napędowe i bardzo często awarie tych elementów powodowały, że załogi nie dojeżdżały na tym rajdzie do mety. Tym bardziej, że tych odcinków było sporo i były często bardzo długie. W 1995 roku rajd ten miał 481 km OS-owych. Drugi samochód jest to samochód Subaru Impreza 555 grupy A w specyfikacji szutrowej. Model jest dystrybuowany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to samochód załogi Colin McRae, Derek Ringer. Samochód, podobnie jak poprzedni z roku 1995, z rajdu Network Q RAC Rally. Bardzo wymagający rajd, z reguły z bardzo dobrą obsadą. W 1995 roku startowało w nim 176 załóg, z tego aż 44 w samochodach klasy A8. Załoga Colin McRae, Derek Ringer wygrała ten rajd i 3 pierwsze miejsca w tym rajdzie zajęły załogi prowadzące samochody Subaru Impreza 555. Co ciekawe, pierwsza załoga, która dojechała do mety tego rajdu innym samochodem niż Subaru Impreza, straciła do zwycięzcy ponad 11 minut i był to brat Colina McRae, Alister. Rajd miał aż 510 km OS-owych. Teraz coś o historii i danych technicznych tego samochodu. Subaru Impreza 555 grupy A zadebiutowało w rajdzie Finlandii w 1993 roku i w teamie fabrycznym Subaru było używane do końca roku 1996. W tym czasie załogi startujące tym samochodem wygrały 11 rund WRC. Dwukrotnie Subaru sięgnęło po tytuł Mistrza Świata Producentów. Dokonali tego w roku 1995 i w 1996. Colin McRae został indywidualnym mistrzem świata w 1995 roku. W 1996 roku wywalczył tytuł wicemistrza świata i 2 razy wicemistrzem świata jeżdżąc tym samochodem został Carlos Sainz. Było to w roku 1994 i 1995. Wspomniałem wcześniej o charakterystycznym dźwięku tego samochodu i wytrawni kibice rajdowi doskonale wiedzą, skąd ten dźwięk się wywodzi. Legendarna jednostka napędowa o symbolu EJ20. 4-cylindrowy, 16-zaworowy bokser, który w samochodach Subaru był stosowany od roku 1989 do roku 2020, czyli przez 31 lat. Oczywiście z różnymi mniejszymi i większymi modyfikacjami i ulepszeniami, ale główna koncepcja konstrukcyjna pozostała bez zmian.
Pojemność 1994 cm3. Silnik oczywiście turbodoładowany. W tym samochodzie współpracował z 6-biegową manualną skrzynią biegów, która przenosiła napęd na 4 koła. Moc oficjalnie 295 koni, nieoficjalne dane sugerują, że było to 320-330 koni mechanicznych. Moment obrotowy od 440 do 470 Nm. Centralny i przedni dyferencjał w tym samochodzie były hydrauliczne, a tylny był mechaniczny. Według danych homologacyjnych samochód ten ważył 1208 kg. Dodam, że minimalna masa dla samochodów klasy A8 w tym czasie wynosiła 1200 kg, czyli impreza 555 była bardzo blisko tego limitu. Kolejny model to Subaru Impreza S5 WRC, model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. I tu od razu sprostowanie. We wszystkich krajach, w których te wydawnictwa dystrybuują serię 60 najsłynniejszych samochodów WRC, ten model ma nieprawidłową nazwę. I w katalogach, i na podstawce tego modelu widnieje nazwa Subaru Impreza S3 WRC zamiast S5 WRC. Nie jest to prawidłowa nazwa. Subaru Impreza S3 to inne oznaczenie Subaru Imprezy 555 używane przez firmę ProDrive, która te samochody dla fabrycznego teamu budowała. Natomiast pierwszy model Subaru Imprezy WRC 97, czyli ten model, który widzicie, miał oznaczenie S5 WRC. Nie wiem, skąd wziął się ten błąd i dlaczego jest tak uparcie powielany w kolejnych krajach, gdzie ta seria jest sprzedawana, ale na szczęście są na tym świecie osoby, których wiedza o rajdach jest bogatsza niż ta zgromadzona przez korporacje odlewające modeliki z aluminium i ze znalu. Wracając do modelu, jest to samochód z rajdu Monte Carlo z 1997 roku i jest to debiut tego samochodu. Załoga, która ten rajd wygrała, Pieroliatti Fabrizia Pons, i było to ich jedyne zwycięstwo w rajdzie będącym rundą WRC. Trochę dziwny rajd, dlatego że wystartowały do niego tylko 23 załogi. Co prawda kolejne 116 załóg wystartowało w rajdzie towarzyszącym, który nosił nazwę Challenge Prince Albert de Monaco, ale był on traktowany jako odrębna impreza i nawet troszeczkę różnił się harmonogramem od właściwego rajdu Monte Carlo. Chyba jest to najbardziej charakterystyczne i najbardziej kultowe Subaru z serii WRC, jakie pojawiło się na odcinkach specjalnych, i też samochód, który odniósł niesamowicie wiele sukcesów. W tym nadwoziu oznaczonym GC8 Subaru wystawiało samochody fabryczne w latach 1997-2000. Jednak w roku 2000 impreza WRC dostała oznaczenie S6 ze względu na duże zmiany konstrukcyjne w mechanice samochodu. Natomiast nadwozie było bardzo podobne, różnice były kosmetyczne. Jeszcze jedna ciekawostka związana z tym samochodem. W 1998 roku Subaru wprowadziło do sprzedaży cywilny model, który został nazwany Subaru Impreza 22B i bardzo często mylnie jest podawane, że jest to samochód, na bazie którego został skonstruowany samochód WRC. Jest dokładnie odwrotnie. Najpierw był samochód WRC, a dopiero w 1998 roku Subaru wprowadziło do sprzedaży cywilną wersję wzorowaną na rajdówce o nazwie 22B. I tu kolejna ciekawostka. Oznaczenie 22B nie jest przypadkowe. Też niewiele osób wie, że 22B w zapisie szesnastkowym to jest po prostu 555. Wracając do Subaru Impreza S5 WRC, w latach 1997-2000 załogi, które jeździły tym samochodem, wygrały 20 rajdów WRC. Colin McRae zdobył tytuł wicemistrza świata w 1997 roku, tytuł drugiego wicemistrza świata w 1998 roku. Richard Burns
Zdobył tytuł wicemistrza świata w 1999 roku i w 2000 roku. Wśród producentów Subaru zdobyło tytuł mistrza świata w 1997 roku. Drugie miejsce zajęło w 1999 roku oraz trzecie miejsce w 1998 i w 2000 roku. Pod maską ta sama legendarna jednostka napędowa, czyli EJ20, czterocylindrowy bokser o pojemności 1994 cm3 z turbosprężarką, skrzynia sześciobiegowa. Na początku w układzie H, później pojawiła się skrzynia sekwencyjna, moc silnika 300 koni mechanicznych, ograniczona przez zwężkę, która w tym czasie miała 34 mm, moment obrotowy od 480 do 500 Nm. Samochód ważył 1230 kg i była to minimalna masa samochodów WRC ustalona przepisami FIA. Przedni i środkowy dyferencjał były aktywne, tylny pozostał mechaniczny. W 2001 roku firma Subaru wraz z firmą ProDrive postanowiły zbudować nowy samochód oparty tym razem o nadwozie czterodrzwiowe z oznaczeniem GD i tak powstało Subaru Impreza S7 WRC. Wśród kibiców rajdowych zmiana kształtu nadwozia nie spotkała się ze zbyt wielkim entuzjazmem. Poprzednia dwudrzwiowa rajdówka zdecydowanie bardziej kojarzyła się z samochodem sportowym, ale z pewnością Subaru chciało, żeby nowy samochód bardziej przypominał modele produkowane seryjnie. Impreza S7 WRC zadebiutowała w rajdzie Monte Carlo w 2001 roku. Model, który widzicie, jest to samochód załogi Richard Burns Robert Reed z rajdu Nowej Zelandii 2001. Samochód jest oczywiście w specyfikacji szutrowej, a model jest sprzedawany przez wydawnictwa Hachette i Salvat. Załoga Burns Reed wygrała ten rajd, ale w tej specyfikacji w 2001 i w 2002 roku ten model Subaru nie był tak skuteczny jak poprzednia rajdówka. W latach 2001-2002 załogi, które jeździły tym samochodem, wygrały tylko 3 rundy WRC. Natomiast ostatecznie nie przeszkodziło to w odnoszeniu bardzo poważnych sukcesów. Richard Burns wywalczył tytuł indywidualnego mistrza świata w 2001 roku. Peter Solberg został wicemistrzem świata w 2002 roku, a fabryczny team Subaru w 2002 roku zajął trzecie miejsce wśród producentów. Samochód konstrukcyjnie od strony mechanicznej jest bardzo zbliżony do imprezy S6 WRC z 2000 roku. Co bardzo ciekawe, po wielu latach od debiutu tego samochodu okazało się, że inżynierowie z firmy ProDrive niezbyt chętnie podjęli się konstrukcji tego modelu. Raczej chcieli nadal rozwijać wersję S6 WRC, bo nadwozie GD było większe i cięższe, co utrudniało uzyskanie odpowiedniego balansu. Zmieniła się aerodynamika, zmienił się rozkład masy, co spowodowało ogrom pracy do wykonania przy zawieszeniu i przy dyferencjałach. Pierwsze starty tego samochodu nie były zbyt udane, ale od połowy sezonu 2001 impreza S7 WRC zaczęła spisywać się dużo lepiej, a kierowcy fabryczni Subaru zgodnie twierdzili, że samochód stał się bardziej precyzyjny w prowadzeniu niż poprzednia wersja. Jeśli chodzi o zawartość komory silnikowej, to wiele się nie zmieniło. Silnik to kolejna ewolucja czterocylindrowego boksera o pojemności 1994 cm3. Turbosprężarka IHI RX z restryktorem 34 mm w prezencie od FIA i systemem anti-lag. Ciśnienie do ładowania to około 2 bary. Skrzynia sześciobiegowa, sekwencyjna, sterowana hydraulicznie, przenosząca napęd oczywiście na 4 koła. Wszystkie dyferencjały aktywne z zaznaczeniem, że to środkowy dyferencjał był centrum zarządzania rozkładem mocy.
a moc, podobnie jak w poprzednich wersjach WRC, to około 300 koni mechanicznych. Moment obrotowy w pierwszych wersjach tego samochodu wynosił 480-500 Nm, natomiast w tych ostatnich specyfikacjach z 2002 roku pojawiają się cyferki bliższe wartości 600 Nm, czyli nastąpiła tutaj bardzo duża zmiana. Waga tradycyjnie 1230 kg, jak w przypadku większości samochodów WRC. Ostatni model Subaru w skali 1.24, jaki posiadam, to Subaru Impreza S9 WRC. Jest to model w specyfikacji szutrowej, sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i Salvat. Model z rajdu Wielkiej Brytanii, a w zasadzie z rajdu Walii z 2003 roku. Jest to samochód, którym Peter Solberg i Phil Mills zajęli w tym rajdzie pierwsze miejsce. Bardzo istotna runda Mistrzostw Świata w roku 2003. Rajd, który decydował o tytule Mistrza Świata wśród kierowców. Peter Solberg stoczył zaciętą walkę z Sebastianem Loebem i wywalczył ostatni indywidualny tytuł Mistrza Świata WRC przed 15-letnią erą dominacji Sebastianów z Francji. Samochód technicznie bardzo podobny do poprzednich wersji. Konstrukcja oparta o czterodrzwiowe nadwozie GDB z aluminiową maską i elementami aerodynamicznymi z lekkich kompozytów. Oczywiście nadkola poszerzone do maksymalnej dopuszczalnej przez przepisy dla samochodów WRC szerokości, czyli 177 cm. Charakterystyczne przednie lampy, które mają swoją osobistą nazwę Blob A. Jeśli chodzi o konstrukcję mechaniczną, samochód podobny do Subaru Imprezy WRC S7 i S8. Niezmiennie czterocylindrowy bokser o pojemności 1994 cm3, który w tym modelu nosił oznaczenie EJ207. Turbosprężarka podobna jak w poprzednim modelu, ale z poprawionym chłodzeniem. Ten zestaw tradycyjnie generował około 300 koni mechanicznych i 590-600 Nm momentu obrotowego. Sześciobiegowa sekwencyjna skrzynia biegów produkowana przez ProDrive z elektrohydraulicznym sterowaniem. Zmiana biegów odbywała się za pomocą łopatek przy kierownicy. Napęd przenoszony oczywiście na 4 koła i w tym modelu Subaru wszystkie 3 dyferencjały były elektrohydrauliczne w pełni aktywne. Dawało to załodze bardzo duże możliwości dostosowywania samochodu do warunków panujących na odcinkach specjalnych. Nawet w czasie jazdy mogli dokonywać regulacji. Oczywiście załoga musiała wiedzieć, co w którą stronę przekręcić i oczywiście to wszystko działało sprawnie, póki system hydrauliczny działał prawidłowo. Takie rozwiązanie miało też oczywiście wady. W przypadku awarii hydrauliki albo wycieku oleju takim samochodem szalenie trudno było jechać, o ile w ogóle było to możliwe. Druga wada to cena takiego rozwiązania, ale że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc tego wątku nie będę kontynuował. Kilka słów o osiągnięciach załóg w tym samochodzie. S9 WRC zadebiutował w rajdzie Monte Carlo w 2003 roku. W tymże roku 4 razy załogi, które nim startowały, stanęły na najwyższym stopniu podium. Tak jak już wspomniałem, Peter Solberg zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata w roku 2003, a fabryczny zespół Subaru uplasował się na 3. miejscu wśród producentów w tym samym roku. Inne dostępne w skali 1.24 modele to Subaru Impreza 555 grupy A, produkowana przez firmę XO z rajdu Monte Carlo z 1995 roku i jest ona wykonana w 2 malowaniach. Carlos Sainz Luis Moya, załoga, która ten rajd wygrała, oraz drugi model w barwach załogi Colin McRae Recklinger, załoga, która nie dojechała do mety, miała wypadek na tym rajdzie. Kolejne Subaru Impreza 555 grupy A z rajdu Monte Carlo z 1995 roku to ciekawy model oferowany przez japoński oddział wydawnictwa
Hachette i różni się on tym od modeli XO, że ma otwierane drzwi. Następnie model Subaru Impreza 555 grupy Azrajdu Corsyki z 1995 roku, produkowany przez firmę XO. Bliźniaczy model do tego, który jako pierwszy dzisiaj omawiałem, w barwach załogi Colin McRae, Derek Ringer, ukończyli ten rajd na 5. miejscu. Firma XO produkuje też dwa modele Subaru Imprezy S7 WRC z rajdu Wielkiej Brytanii z 2001 roku. Pierwszy model w barwach załogi Richard Burns, Robert Reed, załoga, która zajęła 3. miejsce w tym rajdzie, i kolejny w barwach załogi Peter Solberg, Phil Mills, załogi, która nie ukończyła tego rajdu z powodu usterki. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy model, kolejny z otwieranymi drzwiami, produkt firmy Motorama, Subaru Impreza S14 WRC z rajdu Akropolu z roku 2008. Załoga Peter Solberg, Phil Mills ukończyli ten rajd na 2. miejscu. Model skrajnie trudny do kupienia i dostępny tylko na rynku wtórnym. Niestety nie mogę nic powiedzieć na temat jakości wykonania tego modelu, bo nigdy na żywo go nie widziałem. I tradycyjnie na koniec to, czego brakuje najbardziej w modelach firmy Subaru w skali 1:24. Subaru Leone RX Turbo. Samochód, który w 1980 roku wprowadził na dobre markę Subaru do rajdów. Samochód z 1989 roku, czyli Subaru Legacy RS. Pierwsze Subaru, które było wyposażone w silnik EJ20 i pierwsze Subaru, które wygrało rundę WRC. Oraz Subaru Impreza S12 i S12B WRC. Samochód, który startował w rundach WRC w roku 2006 i w roku 2007. Moim zdaniem najbardziej agresywnie wyglądająca wersja Subaru WRC. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.